Jak było? Zrobiłyśmy to. Ej, ja przez chwilę w ogóle na ciebie patrzyłam, bo nie wiem, tak odruchowo widzisz twarz i tak gadam sobie, a później sobie myślę, chyba nie. Chyba muszę mówić. Tak. Cześć, jestem Ewa, a to jest program Polscy Wikingowie. Dzisiaj moim gościem jest kobieta renesansu, fotografka, nauczycielka, malarka i można by tak wymieniać. Majka Srocka. Maju, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Maju, powiedz mi, co jest takiego niezwykłego w islandzkiej sztuce, że postanowiłaś ją promować wśród Polaków? Prawda jest taka, że łączymy nie tylko islandzką sztukę, żeby przedstawić ją w Polsce, ale również działa to w drugą stronę, czyli z Polski przywozimy sztukę do Islandii. Prawdę powiedziawszy, wyjechałam z pięknego Podkarpacia, które zawsze mnie, nie wiem, porywało, czarowało. Przyjechałam do Islandii. Miały to być tylko 3 miesiące. Okazało się, że jestem już tutaj 5 lat i od 5 lat staram się działać artystycznie, wprowadzać informacje na temat nowych artystów, nawiązywać kontakty z młodymi artystami. Każdy z krajów ma coś do zaoferowania. A czym tak szczególnie wyróżnia się kultura islandzka? Gdybyś miała to wytłumaczyć, wiesz, laikowi, który kompletnie nie ma pojęcia o Islandii. Sztuka islandzka. Sztuka islandzka, tak. Dobrze. Sztuka islandzka. No ja myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o nasz region, tutaj gdzie mieszkamy, czyli w Kirkjubæjarklaustur, stąd pochodzi Kjarval, czyli jeden z najbardziej znanych artystów islandzkich współczesnych. Errol oczywiście również łączy się z południową Islandią. Czym jest sztuka islandzka? Ja myślę, że najpiękniejsze jest to, że jak wchodzi się do każdego domu, niezależnie czy to jest dom na farmie, czy to jest mieszkanie w Reykjaviku, Islandczycy są bardzo otwarci na sztukę, czyli rękodzieło artystyczne, fotografia, malarstwo. Każda forma sztuki jest przyjmowana z aprobatą i dzięki temu, jeżeli coś tworzysz, jeżeli działasz, Islandia jest na to otwarta niesamowicie. A Islandczycy lubią polską kulturę? Tak. Polską sztukę? Polską Skupmy się sztukę. na przykład na malarstwie, bo tym się też zajmujesz. Tak. Ostatnio, parę tygodni temu miałam pierwszy wernisaż malarstwa olejnego. Temat jest bardzo prosty, prozaiczny. Islandia, czyli zorza polarna, czyli zorza polarna w Kirkjubæjarklaustur. Bardzo duże było zainteresowanie. Byłam niesamowicie wzruszona, bo tak naprawdę po godzinie, kiedy było całe jakby oficjalne otwarcie wystawy, ja się troszeczkę spóźniłam, bo jeszcze byłam w pracy, ale w przeciągu tej godziny, gdy nie było mnie w budynku, dostałam kilkadziesiąt prywatnych wiadomości na zasadzie SMS, wiadomość przez Facebooka, czy nie wiem, czy na ścianie na Facebooku z gratulacjami. Byłam tak wzruszona, naprawdę to było coś niesamowitego, ponieważ widzisz wtedy, jak ludzie są zainteresowani Twoją twórczością. Poza tym nikt nie wiedział, że ja tutaj maluję. Co roku cyklicznie organizowałam wernisaże swoich fotografii związanych z Islandią tematycznie, czyli na przykład albo to był region Klustur, albo cała południowa Islandia, Hof. Dzieliłam sobie zależnie od tego, co chciałam przedstawić w danym momencie. Ale jeżeli chodzi o otwartość Islandczyków na sztukę, oni są otwarci na każdy rodzaj sztuki i to jest niesamowite. Islandia sprzyja artystom. Tak, zdecydowanie. Jestem artystką, przyjeżdżam do Islandii i mogę mieć pewność, że nie będę przymierać głodem, tak? No na pewno nie. Oczywiście, co już wspominałam, pracuję w dwóch innych również miejscach, ponieważ wiadomo, żeby ze sztuki się utrzymać, trzeba wyrobić swoją markę i renomę. Ale dla pracowitych osób, upartych osób, żaden problem. Więc to, czym się zajmuję oprócz sztuką, uczę, no może nie, to jest połączone ze sztuką, uczę sztuki w szkole, klasy od 1 do 7, plus uczę języka polskiego islandzkie dzieci od klas 8 do 10.
Oraz jestem pracownikiem banku w Kirkebayer Klustur, gdzie jestem jakby kasjerką, ale również doradcą klienta. Czyli bardzo często pomagam, jeżeli chodzi o kontakt z klientem polskim, który ma problemy z językiem angielskim lub islandzkim. Wtedy ja wkraczam i działam. Przyjechałaś tutaj 5 lat temu Tak. i to jest wystarczający czas, żeby wyrobić swoją markę. Prawda jest taka, że z początku tak nieśmiało wkraczałam w ten rynek, ale po pierwszym wernisażu swoich fotografii sprzedałam prawie wszystkie zdjęcia, więc to jest bardzo fajne i daje Ci konkretnego kopa na to, żeby zrobić więcej. Tak naprawdę od 1,5 roku działam z organizacją Origonauts, która działa w Polsce, w Niemczech, teraz również w Islandii i w Norwegii. Czyli jesteśmy międzynarodową organizacją, która stara się połączyć kreatywne osoby, twórcze i dzięki temu, że stałam się członkiem tej organizacji, tak naprawdę mam powera i to mocnego na to, żeby działać. Między innymi z tytułu tej organizacji za kilka dni przyjeżdża młody artysta z Gdańska, Konstanty, który ma 11 lat. Bardzo Tak, młody. tak. Przyjeżdża z tytułu projektu Kosteglepi, czyli pierwszy projekt jest Kosteglepi Islandia. Przyjeżdża do dzieciaków ze szkoły, w której uczę i chcemy pokazać, że możliwość tworzenia i łączenia dzieci nie jest ograniczona językowo, czyli możemy się porozmawiać za pomocą sztuki. Konstanty już miał kilka swoich wystaw, działa bardzo prężnie, więc chcemy połączyć szkoły, chcemy jakby rozbić bariery, które czasami są, wydają nam się do nieprzekroczenia, ze względu na to, że właśnie polskie dziecko rozmawiające z islandzkim dzieckiem, jeżeli nie znają oboje angielskiego, no to jest problem. A tutaj się okazuje, że poprzez sztukę można porozmawiać. Czy Wy skupiacie się tylko na malarstwie, czy też na innych dziedzinach? Nie, to jest wszystko. Tego jest sporo. Skupiamy się na ogólnie audiowizualnych działaniach, czyli może to być dźwięk, mamy studio nagrań w Gdańsku. Tworzymy, o właśnie, koszuleczka o tym Proszę, mówi. pokaż do kamery. Tak. Wypnij się, można powiedzieć. Tak, projekt Song Hetlir. Od 1,5 roku nad nim działamy. Pomysłodawcą jest Cyprian Wieczorkowski. Wspaniały człowiek, to jest dopiero człowiek renesansu. Joanna Srocka, którą nagrywaliśmy w Rodzina. Tak, bardzo młoda, zdolna artystka, która studiuje w Krakowie wokal. Za nami znajduje się góra, obok której jest wodospad Systra Foss. Jak się wchodzi na górę, w połowie drogi można trafić do jaskini, która nazywa się Song Hetlir, czyli śpiewająca jaskinia. W XII wieku siostry zakonne tam śpiewały, więc wpadliśmy na super pomysł, żeby połączyć historię i legendy, jakie znajdują się tutaj w Klustur i zrobić z tego event. Czyli event jest właśnie Song Hetlir. Działamy na takiej zasadzie, że to będą i nagrania, będzie płyta, będzie festiwal zorganizowany w Klustur i tak jak powiedziałam wcześniej, nasze Kirkebayer Klustur będzie drugim Reykjavikiem. To będzie kolebka kultury, działań i promowania regionu. Ile czasu potrzebujesz, żeby tego dokonać? Sporo, ale działamy. Działamy na przykład teraz 3 stycznia w sercu Podkarpacia, w Rzeszowie, w mojej wymarzonej galerii BWA będzie wystawa moich indywidualnych prac z Islandii, gdzie serdecznie oczywiście wszystkich zapraszam. I oczywiście będzie islandzki poczęstunek. Tego nie może zabraknąć. Będziemy wieźli m.in. wodę z Islandii, czyli najlepszą wodę na świecie tak naprawdę. Islandzką baraninę domowej roboty, która też będzie jako poczęstunek i parę innych fajnych rzeczy też się pojawi, czyli nie będzie tylko fotografia, będzie dźwięk, w tle w ogóle będzie dźwięk nagrywany z Islandii, czyli to, co nagrywaliśmy w przeciągu tych tak naprawdę ponad roku w Galerii Zachęta w Warszawie. Będzie kolejna wystawa w marcu, na co też oczywiście serdecznie zapraszam.
To będzie projekt, który tak naprawdę jest zorganizowany przez wiele osób. Ciężko nad tym pracowaliśmy i już są fajne pierwsze efekty. Festiwal nazywa się Polifonia. Między innymi pojawią się też tam informacje na temat naszego polskiego Yeti, za którym będziemy podróżować w 2017 roku. Gdzie będziecie go szukać? W Polsce, Słowacji i na Ukrainie. To są 3 miejsca, gdzie pojawiła się informacja na temat, może nie powinnam mówić Yeti, on ma swoje imię, Czuchajster. Niesamowity twór, który jest przyjazny, bardzo chętnie przysiada się do ognisk, gra na fujarce dla ludzi i zaprasza do tańca. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o promocję Klustur, czyli promocję Islandii i tego regionu tutaj, gdzie mieszkam, plus promocję Podkarpacia, chcemy połączyć w ogóle południową Polskę z południową Islandią. I to się da zrobić. Dlaczego tak bardzo zależy Ci na promocji tego rejonu, w którym teraz mieszkasz? No bo rozumiem, że jeżeli chodzi o Polskę, studiowałaś tam, to jest miejsce, w którym dorastałaś. Tak. Ale co takiego ujęło Cię tutaj w Islandii? W Islandii? No ja myślę, że urok cały krąży również wokoło tych wszystkich legend, czyli elfy, trolle, bajeczny widok zza okna, spoglądasz w jedną stronę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Vatnajökull i Lommagnupur, czyli największy lodowiec w Europie. W drugą stronę spoglądasz przez okno, jest wodospad piękny Systrafos. Zakochałam się w tym miejscu, to jest po prostu mój drugi dom, więc myślę, że warto to promować, przedstawiać i poza tym odnoszę wrażenie, że jest bardzo dużo tutaj możliwości na promocję tego regionu. I jeszcze nikt się do końca za bardzo za to nie zabrał, więc my bardzo chętnie, jeżeli chodzi o Regionauts, also Publisher i Enklawa, będziemy bardzo mocno na tym działać, żeby promować ten region. Oczywiście w sposób delikatny, ale interesujący i cały czas przedstawiający jakby nowe oblicze Klustur. Tak samo w roku 2017, to jest coś, o czym bardzo chciałabym wspomnieć, pracujemy nad stworzeniem festiwalu, który będzie dorocznie organizowany w Klustur, w Kirkjubæjar Klustur. Myślę, że powinna mówić całą nazwę, żeby wszyscy wiedzieli, o jakiej miejscowości rozmawiamy. Jeszcze nie mamy de facto nazwy, ale chodzi o Międzynarodowe Dni w Klustur. Więc po prostu będziemy działać tak, żeby to była i muzyka, i wizualizacja cała, ale również właśnie jedzenie polskie, islandzkie, ukraińskie. Mamy dość sporo osób tutaj z Rumunii, z Węgier bardzo dużo i coraz więcej, więc silnie napieramy na to, żeby to wszystko zorganizować. Szukacie ludzi, tak? Tak, szukamy ludzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście To zapraszam. zgłasza się do Mai? Tak jest. Jeszcze nie mamy ustalonego terminu, ale jeżeli chodzi o wszelkie placówki, które działają w Klustur, są bardzo chętnie, jakby pozytywnie na to spoglądają, na ten pomysł, a my na pewno chętnie to przygotujemy, bo tak naprawdę to takie wydarzenia i takie miejsca i takie sytuacje budują fajne kontakty, pozytywne, które mogą bardzo dobrze zaowocować. Bardziej wolisz malować czy robić zdjęcia? Dobre pytanie. Zaczęłam malować niedawno, bo tak naprawdę od kilku lat zrobiłam sobie przerwę od malarstwa. Na studiach dużo malowałam, ogólnie pałałam się bardzo robieniem kopii. Więc w międzyczasie pojawił się przeskok na fotografię i tak naprawdę wena przyszła rok temu na malarstwo, więc chętnie przy tym działam, ale tak naprawdę troszeczkę światło jest ograniczające, ponieważ nie lubię pracować przy sztucznym świetle, czyli to się może dziać tylko od wiosny do jesieni, ale za to pojawia się noc, pojawiają się zorze polarne, więc wtedy przeskakuję na aparat. Muszę cały czas mieć jakiś środek wyrazu, ze względu na to, że dużo tego jest w środku i człowiek jednak ma potrzebę działania artystycznego. Powiedz mi, gdzie możemy zobaczyć Twoje fotografie? Bo przed wywiadem wspominałaś o tym, że Twoje zdjęcia znajdują się w hotelach. Tak, I tak. nie tylko. Więc Tak. może turyści nawet nie mają świadomości, że oglądają Twoje prace.
przyjeżdżając tutaj? Nie muszą przyjeżdżać, bo tak naprawdę większość hoteli naokoło, które mają zdjęcia na swoich stronach, to są zdjęcia ode mnie, czyli jestem tak bardzo fajnie nazywana ich lokalny obcokrajowiec. Mówią nasza Maja, bo tak mam na imię Agnieszka, ale wszyscy zwracają się do mnie Maja. Jestem tak, lokalnym fotografem, obcokrajowcem, prześmiesznie to brzmi, czyli jestem tutejsza, ale oczywiście ja zawsze podkreślam, że jestem z zagranicy, jestem z Polski. Większość zdjęć albo dość sporo zdjęć na stronach internetowych hoteli i restauracji pochodzi ode mnie, więc wystarczy wejść na jakąś stronę hotelu tutaj. Tak naprawdę rozprowadzam od dłuższego czasu pocztówki, zakładki do książek lub duże zdjęcia, czyli w punktach typu handwerk. Mamy taki sklep tutaj z rękodziełem artystycznym. Tam są rozprowadzane moje zakładki do książeczek i tak dalej. Wszystkie te różne twory, które się pojawiły poprzez druk. Oczywiście można zajrzeć na mój fanpage, czyli Agnieszka Majka Srocka. Tak uroczo, skromnie to mówisz. Tak, no człowiek chyba musi się nauczyć pewności też siebie, więc Nauczyłaś się tutaj dzięki Islandii. dzięki Islandii, ale w dużej mierze dzięki właśnie naszej organizacji Origonauts. Pojawia się ktoś, kto ci mówi, że potrafisz, wierzę w ciebie, dasz radę i super ci idzie, a jak widzi twoją bazę zdjęć, mówi: ojej, mamy co robić. I no mnie to popchnęło mocno do tego, żeby robić dużo więcej. Tak naprawdę denerwuje mnie to, że doba ma tylko 24 godziny. Taka prawda, więc fajnie jest działać. Jak ktoś ci mówi tak mocno, że w ciebie wierzy, W i masz Polsce tego nie potencjał. słyszałaś? Nikt nie powiedział, dasz radę, Maja? Jesteś dobra? Jeżeli chodzi o sztukę, Tak. gdzieś tam coś się przewinęło chyba, ale własna skromność czasami daje ci ograniczenia. Jeżeli sama w siebie nie wierzysz, to nic nie osiągniesz. Ale jak ktoś cię wybije tak mocno w orbitę do góry, no to się okazuje, że możesz wszystko, możesz dużo zrobić, możesz tworzyć i możesz się tym dzielić. A im więcej się dzielisz, jeżeli to jakby wraca do ciebie z informacją, że jest super, oczywiście też czasami słyszysz krytykę, ale konstruktywną, czyli możemy podziałać nad czymś mocniej i bardziej. Dotarło do mnie, że niezły ze mnie fotograf. Dlaczego? Co takiego wyróżnia Twoje prace na tle innych? Co takiego wyróżnia? No jeżeli się uprę i chcę na przykład zrobić zdjęcie dobrej zorzy polarnej, to potrafię parę dobrych godzin sterczać w jednym miejscu. Jeżeli uparłam się, że dla właśnie naszej organizacji Origonauts zrobię zdjęcie namiotu z zorzą polarną nad nim, ten namiot był wyciągany kilkakrotnie i było wyczekiwanie dość mocne. Jestem bardzo zdeterminowana, jeżeli chodzi o wszelkie działania. Mam tego świadomość, jestem uparta, jak osioł, ale to jest dobre. Teraz się jeszcze pojawia samoświadomość tak naprawdę twórcza, która wykształca się i jest naprawdę sporo pomysłów, co z tym zrobić, jak zadziałać i na pewno chętnie będę działać. Czy masz coś w sobie z Wikinga? Czy mam w sobie coś z Wikinga? Tak, zdecydowanie. Jeśli się nie mylę, to Wikingowie bardzo chętnie poznawali nowe części świata, nie bali się ryzyka i nie bali się nowych rzeczy i zdecydowanie to jest to, co może mnie określić. Myślę, że lubię wyzwania. Często porywam się na rzeczy, o których nie mam pojęcia, ale jakoś się tego nie boję. Wiem, że po prostu w jakiś sposób sobie poradzę i poza tym nigdy nie myślę na temat taki, że jestem sama ze wszystkim, więc tak, na pewno mam coś z Wikinga, czyli właśnie challenge is my name. No, dokładnie, można tak powiedzieć. Zakochałaś się w Islandii i dlatego chciałaś tutaj zamieszkać, ale powiedz mi, czy nie miałaś takich obaw, że nie odnajdziesz się, że może nie znajdziesz pracy? Nie, absolutnie nie. Skąd ta pewność? Bo
Przyjechałam na 3 miesiące i zanim zdążyłam planować, plan był taki, że będę mieszkać w Norwegii. Zanim zdążyłam szukać pracy tam, zaoferowano mi pracę tutaj. W Więc czasie wakacji, tak? pracując tak na wakacjach, w sumie to były drugie wakacje, ale już wiedziałam, że studia zakończyłam, czyli teraz mam otwartą możliwość działania. Wymyśliłam sobie Norwegię. W międzyczasie, zanim zaczęłam wysyłać zapytania o pracę w Norwegii, przyszła do mnie wtedy jeszcze nie moja szefowa, ale już później tak, z pytaniem, czy nie chciałabym zostać w klustru na dłużej. I tak z 3 miesięcy zrobiło się 5 lat. Ale piękne 5 lat, naprawdę. Na bardzo dobrych ludzi trafiłam, bardzo pomocnych. Oczywiście zdarzały się jakieś też trudne momenty, ale to wszystko wzmacnia. I tak naprawdę, no tutaj jest nasz drugi dom. Możesz zdradzić, co było najtrudniejsze? Bariera językowa. Ale pokonałaś tę barierę? Tak, Mówisz tak. płynnie po islandzku. Uczysz w Staram szkole. się. Uczę w szkole. No, pracując w banku, tak, właśnie ten brak wiary w siebie chyba czasami powoduje, że albo przesadna skromność, że człowiek powie, umiem, potrafię, ale tak, jestem w stanie się porozumiewać. Oczywiście nie mówię składnie na pewno, ale rozumiem bardzo dużo. Niesamowite jest to, że rozumiesz bardzo dużo informacji, które do Ciebie są wypowiadane po islandzku, ale jak chcesz mówić sama, to jest taka blokada. Nie jesteś w stanie użyć tej bazy słów, którą znasz. Czyli rozumiem, przytakuję. Bardzo często w ogóle śmiesznie to wygląda, jak ja rozmawiam z przyjaciółką. Ona mówi do mnie po islandzku, ja mówię do niej po angielsku, ale my się rozumiemy. Więc w ogóle ktoś z boku, Polka, kiedyś siedziała i słyszała taką rozmowę, nie była w stanie ogarnąć, co się dzieje. No jest to nietypowe, ale jak już posiadasz pewną bazę słów, żeby zrozumieć, to już nie ma problemu. Więc ja się chętnie uczę, bo tak naprawdę chcę żyć w tym miejscu. Na obecną chwilę mi się tutaj podoba i chcę tutaj być, więc ze względu na to, żeby czuć się, nie wiem jak to nazwać, pełnoprawnym członkiem miejsca, gdzie jesteś, niepełnoprawnym, swobodnym, żeby czuć się jak w domu, a nie mieszkałabym nigdy w żadnym miejscu na świecie, jakbym się nie czuła dobrze. Chcę znać ich język. Znając ich język, mogę rozmawiać z każdą osobą. I to jest ważne. Czego Polak uczący się islandzkiego nie powinien mówić na samym początku? Tak. Nie mówimy raz, jak liczymy raz, dwa, trzy, ponieważ raz to pupa. No, przytoczę po prostu z własnego doświadczenia. Nie mówimy, jeżeli koleżanka jest chora, nie używamy tego słowa, ponieważ w języku islandzkim ono jest bardzo obraźliwe. Dotyczy kobiety, która ma wielu partnerów. Tak to Tak, przetłumaczmy. można tak to ująć. Tak, Zaczynający się na K i chyba każdy wie, o co chodzi. tak, tak. Bardzo słynne polskie słowo, wszędzie za granicą również. Więc tych dwóch słów nie używamy, ponieważ ja użyłam tego słowa nieświadomie, nie wiedząc, że ono jest brzydkie. I się okazało, że powiedziałam źle o koleżance. Więc chwileczkę to trwało, żeby wyjaśnić nieporozumienie. Tak, to jest dobra rada. Te 2 słowa pomijamy. Tak. Powiedz mi, co jest najtrudniejsze, jeżeli wyjeżdża się do innego kraju? Oprócz języka. Dobre pytanie. Może nie najtrudniejsze, ale jak wyjechałam pierwsza za granicę, była to oczywiście Anglia, jak dość sporo młodych studentów wyjeżdża w okresie wakacyjnym. Po 3 miesiącach wróciłam do Polski i powiedziałam mojej koleżance jedną rzecz, która mi pomagała z tym wyjazdem. O jednej rzeczy mnie nie poinformowałaś. Zapytała się o jakiej. O tym, że kawałek mojego serca zostanie w tamtym miejscu. Więc każdy wyjazd łączy się z tym, że kawałek serca gdzieś zostaje. Nagle się okazuje, że nie jesteś w stanie mieszkać w jednym miejscu i cały czas chcesz oscylować i gdzieś znajdować się w innym co jakiś czas. I zostawiać tam cząstkę siebie, tak? Tak. I ją odwiedzać po jakimś czasie i się upewniać, jak tam jest i czy dalej to miejsce, które kocham, czy jest takie samo. Przekleństwem podróżowania i przeprowadzania się po różnych krajach jest to, że nagle jesteś wszędzie. I chcesz być wszędzie w tym samym czasie i tęsknisz do każdego miejsca. Ale jest na to wyjście. Trzeba po prostu podróżować. Więcej Ciebie jest w Polsce czy w Islandii? Gdzie zostawiłaś
większą cząstkę siebie. Pół na pół. Mhm. Wspominałaś, że też fascynują Cię legendy islandzkie, ich wierzenia. O co chodzi z tymi elfami? Wytłumacz mi. No są! Naprawdę są. Jeden z projektów właśnie, jeżeli chodzi o Origonauts, najpierw będziemy polować w Polsce na czuchajstra, ale jeden z projektów będzie dotyczył również próby nawiązania kontaktu z islandzkimi elfami. Ogólnie elfy, tutaj w Islandii jest dużo różnych takich, nie wiem jak to nazwać, żeby nie zabrzmiało negatywnie, ale stworów, które istnieją, są wokoło nas. Na przykład Huldafolkif, czyli po islandzku tłumacząc na polski ukryci ludzie, niewidzialni ludzie. Oni widzą Cię zawsze, ale żebyś Ty mogła ich zobaczyć, muszą chcieć, muszą Ci pozwolić. Ktoś Ci pozwolił? Jeszcze nie, ale jest dość sporo legend na temat tej okolicy i właśnie elfów, które tutaj mieszkają. Mają swoje miejsce, można tam się wybrać. Myślę, że to jest kwestia, żeby tam chwileczkę sobie pomieszkać, czy jakiś namiot rozbić, albo po prostu pobyć parę godzin i dać im się zaprzyjaźnić z nami. Więc myślę, że uda nam się nawiązać pierwszy kontakt. Maju, jest wiele projektów, nad którymi pracujesz. Powiedz mi, kogo potrzebujesz? Może akurat to będzie okazja do tego, żeby, ściągnąć ludzi, którzy mają podobną pasję jak Ty. Do współpracy. Tak. Bardzo chętnie. Ja myślę, że wszyscy by się przydali tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o zainteresowania, to musi być związane ze sztuką. Naukowców, skoro mamy badać i szukać elfów, przydadzą się takie osoby mocno stąpające po ziemi, bo wiadomo, będzie wtedy równowaga pomiędzy tymi, którzy unoszą się delikatnie nad tą ziemią i ci, którzy właśnie wiedzą jak stąpać twardo po podłożu. Na pewno przydadzą nam się osoby, które są zainteresowane wszelką audiowizualizacją. Osoby uzdolnione muzycznie, ze względu na to, że chcemy przygotować ten projekt Songhetlir w Islandii, tutaj w Kirkjubæjarklaustur. Jeszcze nie mamy ustalonej daty, ponieważ musimy popracować nad paroma rzeczami, ale oczywiście im więcej, tym lepiej. I ogólnie osoby, które chętnie angażują się w wszelkie eventy związane z fotografią, muzyką, malarstwem, rękodziełem artystycznym. Oczywiście nie wspomniałam jeszcze o jeszcze jednej rzeczy. Marzę o tym, od 15 roku życia marzę o tym, żeby młodych artystów lub wszelkich artystów, którzy są w Polsce i chcą działać, ale niestety nie ma czasem takiej możliwości, żebym była w stanie im pomóc rozprowadzać ich wytwory, ich produkty. Czyli na przykład teraz jeden z projektów, na którym działamy poprzez właśnie Origonauts i Enklawę, jest projektowanie biżuterii poprzez młodego artystę z Polski, który był tutaj w Islandii 1,5 roku temu. Bardzo tęsknię za Islandią, niesamowicie oczarowało go to miejsce i stworzył linię biżuterii ze srebra, właśnie zainspirowaną islandzką przyrodą. I jest to coś niesamowitego, co on stworzył. I myślę, że warto pomagać takim osobom, bo ja jako młoda osoba, nastoletnia, kiedy gdzieś brałam udział w wystawach czy aukcjach, często ktoś przychodził, kto był w stanie sobie pozwolić na kupno obrazu olejnego czy grafiki i mówił, że Was trzeba wspierać. Im więcej Wam pomagamy, tym Wy jesteście bardziej twórczy. Jeżeli kupię coś od Ciebie, to znaczy, że Ty będziesz produkować jeszcze więcej, bo będziesz mieć większe możliwości. I to jest to, co się dzieje tutaj w Klustur. Ludzie bardzo chętnie chcą ode mnie coś kupić, bo ja jestem tutaj i dzięki temu mam możliwość rozwoju. I to jest niesamowite. To jest coś, czego na przykład w Polsce czasami ciężko jest doświadczyć, ale ze względu na finanse. Nie każdy może sobie pozwolić na obraz olejny za kilkaset złotych. A jednak tutaj standard życia jest trochę inny. Poza tym same lokalne osoby mi mówią i ja się z nimi zgadzam, to co właśnie kiedyś usłyszałam. Wspieraj lokalny rynek,
lub właśnie wspieraj ludzi, u których widzisz, że są, posiadają pewien dar i czasami nie wiedzą, jak go użyć, jak zadziałać, jak upłynnić swoje wytwory. Więc ja tutaj chcę być właśnie tym jakby przewodnikiem, jeżeli chodzi o połączenie Islandii i Polski. Tak samo z Islandii będziemy działać w Polsce z wieloma rzeczami. Poprzez właśnie to nasze całe działanie organizacji Enklawa, czy grupy Enklawa. Chcemy między innymi islandzką wełnę i produkty z islandzkiej wełny, czyli swetry i tak dalej, przywieźć do Polski. Bo myślę, że to jest to, czym Islandia może się pochwalić. To jest coś niesamowitego, bo ten jeden sweterek, jaki sobie kupisz, Wytrzyma. on wytrzyma i naprawdę jest niesamowity, więc my to wiemy, my to widzimy i my to pokażemy. Gdzie się zgłaszać? Powiedz mi. Gdzie się zgłaszać? Ale myślę, Strona że internetowa, fanpage. tak, myślę, że najłatwiej będzie pisać do mnie na mój fanpage lub na mój prywatny Facebook, ale myślę, że najłatwiej na fanpage, czyli Agnieszka Majka-Srocka, fotografii Agnieszka Majka-Srocka. W razie czego, nie wiem, mogę podać maila? Proszę, jak najbardziej. Telefon może Telefon jeszcze zachowaj nie. dla siebie, tak. Tak, Tylko tak. dla wybrańców najlepiej. Tak. Na razie może zostańmy przy fanpage'u. Dobrze. Zobaczymy, jak to zadziała i będziemy w kontakcie. Tak naprawdę można się kontaktować ze mną bezpośrednio. Można również pisać do właśnie naszej organizacji, tej Origonauts, też mamy fanpage, czy do Enklawy. Tak naprawdę jest dużo możliwości, które otwierają się na osoby, które chcą działać, więc my chętnie przygarniemy każdą kreatywną osobę. Chętnie podbijemy i będziemy po prostu działać intensywnie. Maju, dziękuję Ci bardzo. Podziwiam Cię za tyle działań, których się podejmujesz. Jestem pod wrażeniem i życzę Dziękuję. powodzenia. Mam nadzieję, że spotkamy się na jakimś evencie przez Ciebie zorganizowanym. No już zapraszam. Rezerwuję W termin. Rzeszowie. Zapraszam, nie, w Islandii też. W Islandii będziemy działać, będą wystawy, tylko pomalutku. Tak przeskakujemy cały czas, czyli od stycznia 2017 roku latamy pomiędzy i działamy. Więc ja zapraszam na Dzień Dobry, teraz będzie właśnie wystawa w styczniu w Rzeszowie. Będzie się działo, a kolejne będą się pojawiały na fanpage'u. Myślę, że jest Będziemy tego go sporo. śledzić. Tak, Dzięki wielkie. tak jest. Dzięki. Dziękuję. Pozdrawiam. When you asking her? 13 tysięcy po raz pierwszy. Idący przez pokolenia, idący przez pokolenia.